Cześć, witajcie na kanale Muzykuj, Paweł Lemański. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo musimy jakoś dotrwać do tych 100 000. Potem, nie wiem, zamykamy kanał. Taki challenge sobie zróbmy. A dzisiaj V1M od iKon. I jest to kontroler do programu DAW, ale to nie tylko kontroler do sterowania głośnością. Ma mnóstwo ciekawych funkcji, które prawdopodobnie mogą zastąpić inne kontrolery, chociażby do dedykowanych pluginów, ale o tym później. Zapraszam do testu. Jeśli pamiętacie mój stary test iKona, to wiele rzeczy się pokrywa, ale wiele jest nowych, wiele usprawnień. Ale to, co się rzuca w oczy, to ogromne wyświetlacze, meterki, mamy encoder, który pozwala nam sterować różnymi parametrami, w tym panoramą oraz różnymi innymi funkcjami programu DAW. Mamy również szybkie uzbrajanie ścieżek, solo, mute i select kanał. Na dole wyświetlają nam się numery kanałów, a poniżej długie, wygodne fadery, oczywiście zmotoryzowane. V1M to urządzenie, które ma bardzo, ale to bardzo wygodny jog. To kółko pracuje z pewnym oporem, jest na łożysku i bardzo wygodnie się z niego korzysta, ale w poprzedniej wersji również tak było. Możemy szybko przemieszczać się między kanałami, możemy dokupić kolejne rozszerzenie. I to nie jest tak jak w przypadku chociażby SSL-a, gdzie kupujemy te same urządzenia i mamy znowu kółko. Tutaj kupujemy po prostu jedną ósemkę i możemy sobie doposażyć o kolejne moduły. I to jest dobre, bo możemy sobie zrobić taki stół mikserski profesjonalny i to Ty decydujesz o tym, jak ma być ustawiony centralny Twój pulpit do sterowania, czyli zarządzania tą stroną. Czy ma być po środku, po lewej, po prawej stronie. To jest również bardzo cenne. A kiedy wytniesz dziury w blacie i osadzisz sobie ten sterownik w blat, to stworzysz piękny wizualnie stół mikserski. Możemy szybko pracować z 3 dawami. Po prawej stronie mamy Function Layer i każde funkcje w zasadzie zaprogramowane pojawiają się nam na takim dotykowym ekranie. Ten ekran, w zależności od wyboru koloru, będzie się zmieniał właśnie na podświetlenie zielone, niebieskie bądź żółte i tutaj możemy również mieć swoje funkcje. Ok, no to przejdźmy do praktyki. Zobaczcie, mamy takie funkcje jak chociażby dodawanie ścieżek jednym kliknięciem. Mogę sobie włączyć, wyłączyć klik, mogę sobie wstawić nowy projekt, zamknąć, włączyć kwantyzację. Różne funkcje tutaj możemy mieć na tych skrótach dotykowych, na tych ekranach. To jest mega fajna rzecz, dlatego że nie musimy pamiętać, co było pod danym przyciskiem i możemy sobie sami programować. Wystarczy w edytorze, kliknę sobie tutaj, nazwę ten przycisk tajemny, zapiszę i przypiszę do niego konkretną funkcję. Ona już się tutaj u mnie właśnie pojawiła i to jest piękne. No ale wróćmy do naszego sterownika. Mogę nawigować po moim projekcie w ten sposób. Mogę nawigować do góry. Mogę również przesuwać się po eventach. Góra, dół i tak dalej. Ale najciekawsze jest to, że pod tymi przyciskami ja mam oczywiście ustawienie panoramy dla miksera. Mogę sterować chociażby moimi insertami. Zobaczcie w praktyce, jak to wygląda. Mam na kanale pierwszym kompresor. I zobaczcie, że ten kompresor jest już tutaj, kiedy kliknę sobie plugin, on się tutaj wyświetla. Co teraz mogę zrobić? Przyciskami, bo widzę tutaj page 1/3, mogę sobie ten kompresor, ja już Wam go pokazuję, mogę sobie dowolnie sterować tym kompresorem. Zobaczcie, ja już mam wszystko podpisane na ekranach i dowolnie mogę sterować. Ale to nie jest tak, że ten sterownik tylko steruje pluginami Cubase'a, steruję w zasadzie wszystkim. Zobaczcie, mogę tutaj wrzucić coś innego. Niech to będzie SSL 4K. Mam SSL 4K. Wracam do pluginu, klikam sobie insert drugi i ja już widzę SSL 4K. Zobaczcie, mogę sterować filtrami i wszystkim innym, ale najciekawsze jest to, że kiedy kliknę Focus, to najeżdżając na jakikolwiek parametr, ja mogę nim sterować. I to jest kluczowa rzecz, dlatego że
w zasadzie każdym pluginem, nawet nie patrząc tutaj, jesteśmy w stanie sobie delikatnie, szybko, wolno. Możemy to robić szybko, wolno, bo możemy zmienić czułość sterowania tego joga. Wystarczy zaktualizować oprogramowanie do wersji najnowszej i wtedy będziecie mieli dostęp właśnie do wybrania jednego z 3 punktów czułości tego joga. Klikając page up, page down, mogę sterować nie tylko FX-ami, ale mogę również sterować wysyłkami. Ale wróćmy sobie do FX-ów. Kiedy kliknę Send, ja mogę sterować moimi wysyłkami. Zobaczcie, mam 2 wysyłki, mam delay oraz pogłos i zobaczcie, że mogę sterować tymi wysyłkami na zasadzie, tak jakbym sterował pluginem, czyli mogę sobie każdy parametr tego pluginu wyświetlić tutaj i sterować. Ale przejdźmy sobie na piano, pokażę Wam, jak sterować wysyłkami. Mam wysyłkę pierwszą, wysyłka druga. Bardzo proste. Wystarczy page up, page down i jest to zrobione. Na ekranie mam informację, że mam jeszcze 4 inne ekrany robocze. Zobaczmy. Włączenie wysyłki, wyłączenie. Czy ma być pre, czy post. I 4. ekran decyduje mi o tym, co ma być wysłane. Czy FX, czy mamy kierować chociażby do jakiegoś kompresora ten sygnał. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Klikam Edit, wyświetla mi się moje okno z Cubase'a. Tak to będzie działało również w innych DAW-ach, ale zauważcie jedną fajną rzecz. Klikam sobie EQ i mogę sterować moim EQ w ten sposób, ale kiedy kliknę Flip, to mogę to robić właśnie z pozycji moich suwaków. Tak jakbym pracował na cyfrowym stole mikserskim, bo również takie EQ w stołach mikserskich występuje. Wejdźmy jeszcze sobie na ścieżkę perkusji. Ona jest tutaj. Plugin i mam kompresor typu FET. Zobaczcie, co mogę zrobić. No mogę sobie właśnie skompresować ścieżkę. Nie dotykając w zasadzie kompresora. I to jest fajne. No to co, zmiksujmy coś. Wszystko wyciszone, zaczynamy miksować. Zaczynamy od bębnów. Spróbujmy ustawić poziomy. Kiedy kliknę sobie na zielone i scrub, to mogę kręcić wtedy kółkiem i podsłuchiwać, jakbym kręcił analogową taśmą. Albo w ten sposób się mogę przemieszczać po projekcie. To taki dżingiel radiowy. Shakery mają to do siebie, że one są bardzo głośne i szybko się do nich przyzwyczajamy. A więc te shakery musimy troszeczkę ściszyć. To bardzo wygodne mieć to pod palcem, dlatego że możemy sobie w przypadku 2 mikrofonów wybrać szybko, które źródło, która barwa nam pasuje. Jeśli mamy 2 ujęcia, możemy sobie blendować, czego nie zrobimy na myszce, bo mamy zawsze jedną myszkę, klikamy, jeden suwak, a tutaj możemy sobie blendować tak jakie brzmienie nam się podoba. To będzie miało znaczenie wtedy, kiedy będziesz chciał na przykład blendować 2 mikrofony z pieca, jeden pojemnościowy, drugi dynamiczny, czy też w bębnach 2 mikrofony od stopy, różnie bywa.
może w ten sposób nigdy nie miksowałeś. V1M to odrobiona lekcja poprzednich modeli. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj te ekrany, które są ekranami dotykowymi, możemy je opisywać według własnych preferencji, możemy wiele rzeczy zrobić w zasadzie nie klikając myszką. W momencie, kiedy już wyrobicie sobie pewne nawyki, że obsługujecie Wasz program DAW tylko i wyłącznie przez kontroler, to naprawdę usprawni to bardzo, bardzo mocno Waszą pracę. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Klikam sobie SMTP i już na moim ekranie widzę chociażby timecode albo tak jak poprzednio moje bary, czyli takty. Myślę, że to jest kontroler dla tych, którzy cenią sobie prostotę i szybkość działania. Jeśli nie znasz pewnych funkcji w danym DAW-ie, to tutaj będzie bardzo, bardzo prosto. Możesz szybko kliknąć kwantyzację danego tracku, na którym się znajdujesz i nie musisz tego robić klikając gdzieś tam. Jasne, pewne skróty znamy już z klawiatury komputerowej i tutaj nie będziemy się czarować, że wiecie, klawiatura komputerowa jest gorsza niż sterownik. Absolutnie nie. To wszystko zależy od Waszego stylu pracy. Natomiast posiadanie 8 bądź większej ilości suwaków daje nam pewien komfort. Komfort taki, że miksujemy sobie na ruchy, na to, co słyszymy, nie na to, co widzimy. Możemy po prostu zamknąć oczy, możemy się przemieścić. To też powoduje czasami pewne zresetowanie się. Nie chcę tu absolutnie dopisywać żadnej ideologii, że wiecie, że to jest magiczna rzecz, dzięki której będziecie super miksować, bo miksowanie super to tylko i wyłącznie Wasze doświadczenie, Wasze możliwości, ale ustawienie od zera, czasami danych poziomów na zasadzie, tak jak to się kiedyś robiło, analogowo, może nam dać zupełnie inne efekty. Może często być odpoczynkiem od tego, co wcześniej robiliśmy. I to jest rzecz, którą trudno zrobić myszką. Zaleta fadera to również rysowanie automatyki. Nie musimy tego robić klikając na szlaczki, tylko robić właśnie palcem. Tak jak to kiedyś robiono. Jest to sterownik, który zdecydowanie bardzo mocno potrafi nam przyspieszyć pracę w każdym programie, dlatego że zobaczcie, gram sobie na instrumencie wirtualnym i mogę bezpośrednio kontrolować poziomy mojego piana, pada, wszystkiego i jest to zapisywane i odtwarzane później z silnikami. Mogę sobie dowolnie przeskakiwać w różne projekty. No naprawdę zmotoryzowane fadery w studio to jest coś, co każdy powinien mieć. Swojego czasu był kiedyś taki sterownik od Steinberga CT121. Wiele osób chwaliło go właśnie za to i w ten sposób wykorzystywało, że najeżdżali sobie myszką na dany parametr i kręcili właśnie kółeczkiem i sterowali analogowo. W tym wypadku mamy również tą funkcję dzięki tej funkcji Focus, a więc mamy kilka urządzeń w jednym. Oczywiście ja tutaj nie chcę być absolutnie obłudnym. Widzieliście u mnie kontroler SSL, widzieliście u mnie kontroler Console One. Korzystam z tego i brakuje mi tylko, bo nie mam żadnego fadera. I zastanawiam się, czy iść w fader Console One, czy iść w fader SSL, czy może iść właśnie w Icona. Icon jest dość dużym kontrolerem, ale ze względu na to, że ma ten panel, który bardzo ładnie wygląda, pokazuje nam właśnie meterki i inne funkcje dotykowo. Jeśli nie mamy nic i chcemy oprzeć nasze studio o coś, co będzie pięknym meblem i chcemy sobie zrobić kolejne, może 2 moduły, może 3 moduły, może tylko 1 moduł, to Icon będzie naprawdę pod tym względem bardzo dobrym wyborem. A to dlatego, że Icon steruje wszystkim, a SSL steruje tylko SSL-em. Teraz oczywiście steruje innymi pluginami, ale to jest stricte przeznaczona maszyna do jednego typu pluginów od SSL. Tak samo Console One, on oczywiście potrafi teraz sterować, otwiera się delikatnie na inne wtyczki, ale dalej, jeśli chodzi o sterowanie programem DAW, to sam Console One tego nie zrobi, sam SSL ma funkcję stop play i to jest wszystko. Tutaj zapętlenie, tutaj wygodne sterowanie, powiększanie, to jest zupełnie coś innego. Tak więc tutaj bym nie mieszał absolutnie tego, co mam na biurku z tym urządzeniem, bo to jest urządzenie do zupełnie innych celów. To byłoby na tyle. Sprawdźcie sobie sami ten kontroler. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki kontroler, czy jest Wam potrzebny, czy już się tak przyzwyczailiście do myszy, że dajecie sobie radę bez problemu z miksowaniem po prostu na myszce, klawiaturze i tak dalej. Czy takie kontrolery w ogóle mają sens? To byłoby na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Na razie, pozdrawiam, cześć.